Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art i tak jak widzicie po tytule, kupiłam nową paletkę The Lovers od Cosmic Brushes. Oczywiście marka jak zwykle nie zawodzi, jeżeli chodzi o premiery, ta paletka również jest przepiękna. Ta została wypuszczona w okresie walentynkowym, ale nie jest ona tylko i wyłącznie walentynkową paletą, bo tutaj moim zdaniem jest ona zupełnie całoroczna. Jeżeli chodzi o jej design, tutaj mamy przepiękną jak zwykle okładkę z motywem takich splecionych dłoni i jest to motyw, który mi się kojarzy trochę z takim witrażem w oknie, a z drugiej strony ma też nawiązywać do karty Tarota. Tutaj akurat ten motyw nie do końca mi się podoba tutaj ze względu na moje przekonania religijne, ale jakby wizualnie no nie można odmówić urody. Jeżeli chodzi o format, to jest ten sam format, co większość palet Cosmic Brushes. Jest to 20-cieniowa paleta, z tym, że tym razem otwiera się ona nam pionowo, gdzie standardowe otwierały się poziomo. Myślę, że jest ona tak zrobiona, żeby właśnie nawiązywało do tego pionowego formatu karty Tarota albo do okna, prawda? I tego witrażu. I jeżeli chodzi o wnętrze, to prezentuje się ono w ten sposób. Mamy dwie kolumny, jedna jest taka różowo-brzoskwiniowo-fioletowa, druga zielono-niebiesko-turkusowa. I już sam fakt, że mamy dwie różne historie kolorystyczne daje nam masę możliwości makijażowych, ale też w tych historiach dużo się dzieje, bo tutaj nie mamy takiej, niby jest powiedzmy taka monokolorystyczna ta połóweczka, ale mamy tutaj bardzo różne rzeczy, bo mamy pastele, mamy brudne, takie zgniłe zielenie, mamy taki morski turkus, więc bardzo, bardzo różnych rzeczy możemy się tutaj złapać. I ta paleta jest ogólnie taka troszkę pastelowa, ale jest też troszkę zgaszona, bo te odcienie na przykład różu, brzoskwini, one są takie brudnawe, albo tutaj to jest brudne takie zielenie, więc moim zdaniem naprawdę da się dużo ciekawych rzeczy z tego wycisnąć. Oczywiście będziemy dzisiaj próbować co nieco z niej wyciskać, więc jeżeli macie tą paletę, albo się na nią czaicie, albo macie podobne kolory w swoich zbiorach, albo po prostu szukacie pomysłu na jutrzejszy makijaż, albo po prostu Wam się troszkę nudzi i chcecie coś fajnego porobić, to zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. W tym odcinku chciałabym korzystać w miarę możliwości jak najwięcej z moich zapisanych inspiracji i pierwszą inspiracją jest ten makijaż. Znalazłam go na Pinterestie. Niestety nie wiem jak nazywa się autorka makijażu, ale właśnie chodzi o ten moment tutaj jakby przedłużenia brwi i robi nam się z tego takie delikatne cut crease tutaj wewnątrz. Bardzo mi się to podoba, więc będziemy się inspirować tym makijażem. Zacznę od lekkiego wyrównania kolorytu powieki. Tutaj będziemy pracować na jasnych cieniach. Używam sobie tutaj kamuflaża z Glam Shopu. Cieniutko warstwa, mam nadzieję, że mi się nie zbierze. I w związku z tym, że to odcięcie idzie nam tutaj od brwi, a w palecie nie mamy takiego chłodnego odcienia zbliżonego do koloru brwi, to zaczniemy sobie od kredki do brwi. Ile tych brwi jeszcze będzie w tym zdaniu? Przedłużam sobie jakby brew w tym kierunku i teraz tą kredkę delikatnie rozcieram od tej górnej strony. Mega się jaram tym makijażem. Wiecie, coś innego, coś nowego. On troszeczkę może zmienić nam, słuchajcie, anatomię naszą. Możemy wyglądać trochę inaczej, no ale o to chodzi, żeby próbować różnych rzeczy. Biorę mały pędzelek kulkowy i rozcieram to delikatnie jeszcze i zmiękczam. Ok, jestem zadowolona z tego, jak to wygląda, więc przechodzę sobie do palety i użyjemy sobie chyba Soulmate. Ale może tak leciutko, na przykład zmieszamy z Affection, tak żeby nie był ten brąz taki za mocny. I delikatnie tutaj sobie wprowadzam. Wychodzi wręcz lekko fioletowo. Zaczęłam nakładać cień, wzięłam nie ten, co trzeba. Przechodzimy sobie do pokrycia całej powieki i wybieram odcień Mutual. Nakładamy sobie, zaczynając od wewnętrznej części powieki i taki lekko spłaszczony pędzelek tutaj fajnie się sprawdzi, bo będziemy mogli sobie tutaj wygodnie podjechać na całej powiece delikatnie. I teraz biorę sobie Devoted i ten nałożę sobie tutaj w wewnętrznym kąciku, żeby dać lekkie rozjaśnienie. I pomyślałam, żeby dołożyć też tutaj. Zacznę sobie malować tą kreskę właśnie cieniem i odcieniem Soulmate, czyli tym ciepłym brązem. No super to wygląda. Jeszcze sobie chyba delikatnie wzmocnię tą linię dosłownie minimalnie. O, takie mocniejsze troszkę odcięcie. Ten sam pędzelek i teraz cień Commitment, czyli czerń, klasyczna czerń. I jeszcze raz
kreseczka. Teraz taka troszeczkę bardziej precyzyjna. Eyelinerkiem czarnym zaznaczam sobie dzióbek i lekko też wzmocnię sobie jeszcze tą kreskę. Przechodzę do dolnej powieki, nakładam sobie na początek beżową kredkę na linię wodną odcieniem Mutual, blisko linii rzęs. I teraz przejdę sobie do pędzelka skośnego i użyję brązu Soulmate. Leciutko tutaj przy rzęsach coś takiego. Taki trochę klimat ma ten makijaż teraz, takich lat 2000, nie? Jeszcze tylko bym sobie mocniej tą kreskę wyciągnęła, taką długą byśmy zrobili. Podobuje mnie się to. Bierzemy maskarę i tuszujemy rzęsy. Użyję sobie konturówki Embrush w odcieniu Cool Nude i na to pomadka Han 714. Wklepię ją sobie paluszkiem. Doklejam dosłownie jeszcze 3 kępeczki w zewnętrznych kącikach i tak się prezentuje nasz skończony makijaż. Niby delikatny, taki wręcz troszkę pastelowy, ale jednak ma taki fajny charakterek przez ten element przy brwi, bo oko zyskuje takiego troszeczkę jakby bardziej, nie wiem, gniewnego charakteru, ale to też będzie zależało od waszej budowy oka, bo to może wyglądać u was zupełnie inaczej, także spróbujcie koniecznie i dajcie mi znać, jak wyszło wam. A my przechodzimy do kolejnego makijażu. Dzisiaj chciałabym zrobić coś wielokolorowego i takim najbardziej zbliżonym makijażem do tego, co chciałabym zrobić, jest makijaż Celine. Natomiast no, u nas wyjdzie to zdecydowanie bardziej zgaszone. Zaczynamy sobie od bazy. I ja sobie zacznę chyba od odcienia Truth. W ogóle on jest przepiękny. To chyba mój ulubiony cień z całej paletki. I on ma po prostu bazylion drobineczek. Nakładam go sobie w wewnętrznym kąciku. Puszystym pędzelkiem będę sobie to rozcierać razem z odcieniem Mutual. I rozcieram tutaj powyżej załamania powieki i przenoszę troszkę w kierunku brwi. Weźmy sobie jeszcze odrobinę Devoted, tak żeby tutaj subtelnie rozjaśnić. Piękne są te kolory, takie zgaszone delikatnie. Naprawdę mało firm robi takie piękne palety. Teraz biorę większy pędzelek i odcień Self Love, taki brzoskwinkowy, i nakładam go sobie w zewnętrznym kąciku i przenoszę delikatnie na skronie. Zobaczcie, duży pędzelek, a jak ładnie się ten kolor buduje. Och, jak te pięknie kolory ze sobą wyglądają. Matterdello. Mogę mniejszym pędzelkiem sobie troszkę dobudować tutaj bliżej linii rzęs i przenoszę na dolną powiekę. No ta brzoskwinka z tymi zielonio-turkusami to gra tutaj po prostu wspaniale, bo znowuż one są na takim podobnym poziomie zgaszenia, że tak powiem, i grają ze sobą po prostu fantastycznie. Sorry, za bardzo się może ekscytuję, ale po prostu bardzo mi się to podoba. I teraz biorę sobie odcień Promise i nakładam na środek powieki, tak żeby połączyć z tym turkusem z przodu i wjechać troszeczkę w tą brzoskwinkę. Dokładam sobie trochę Self Love na kość policzkową, na policzek, tak żeby dołożyć sobie w formie różu. Jeszcze na dolnej powiece dołożymy sobie to samo co na górnej, czyli najpierw trochę tego ciemniejszego błysku Truth i Promise. I przechodzimy do namalowania kreski. Zaczynam sobie tutaj od zewnętrznego kącika. No i lecimy z jaskółką. Teraz biorę sobie czarny cień z palety i delikatnie poprawiam niektóre miejsca, na przykład tutaj między rzęsami sobie wprowadzam ten czarny cień. Po tryliardzie poprawek i korekt myślę, że kreski są elegancior. Nie są idealnie symetryczne, ale tego typu krechy ciężko na moich oczach zrobić idealne. A my przechodzimy do wytuszowania rzęs. Wytuszowałam tylko górne, jakoś tak podoba mi się taki efekt. No powiem wam, że wyszło to lepiej niż się spodziewałam, bo obawiałam się, że jak nie będę miała takich kolorów jak u Celine i takich rozjaśnionych brwi jak u Celine, to nie wyjdzie to tak fajnie, ale podoba mnie się ten make-up bardzo. Przechodzimy do ust i zrobimy sobie brązową konturóweczkę, to jest Mio Walnut i na to nałożę sobie taki brzoskwiniowy błyszczek od Ireny Eris, myślę, że
powinien idealnie tu pasować. Makijaż jest skończony i powiem wam, że czuję się w nim bardzo elegancko. O dziwo, bo tutaj mamy takie nietypowe kolory, jakieś takie zielonkawo, niebieskawe, mocno rozrzuconą po policzku brzoskwinię, a jednak czuję się tak bardzo, bardzo elegancko. Może przez te kreski? Nie wiem, ale powiem wam, że cudownie grają ze sobą te kolory. Nie spodziewałam się, że one będą tak fajnie się razem komponować, ale tutaj jak zwykle paleta jest skomponowana po prostu z głową. Coś pięknego. Dzisiaj robimy coś po różowej stronie mocy. Moją inspiracją jest ten makijaż, aczkolwiek u nas wyjdzie delikatniejszy, bardziej zgaszony. Ale tak mniej więcej coś takiego. Zacznę sobie od bazy. Zacznę sobie odcieniem Self Love i tak obszernie tutaj sobie blenduję i buduję kącik. Będę też sobie lekko tutaj wprowadzać to w załamanie powieki, żeby później mi fajnie przeszło w róż. Niby ten kolor jest taki delikatny i pastelowy, ale zobaczcie, jak się fajnie buduje. Mniejszym pędzelkiem od razu pokrywam sobie dolną powiekę i tutaj ten sam kolor i też zewnętrzny kącik. I jak już sobie wszystko tutaj ładnie rozblendowaliśmy, to przechodzimy sobie do Soulmate i też ten właśnie mniejszy pędzelek. I jeszcze pogłębiam sobie zewnętrzny kącik. Tak sobie lawiruję między tymi pędzelkami dwoma różnymi, bo ten zrobi mi tak, wiecie, taką głębię tak w miejscu, a tym sobie tak lepiej to wszystko porozcieram. I teraz wracam sobie do Self Love i jeszcze raz tutaj się bawię. Robimy takie naprawdę piękne blendowanko w stylu glamour. Zobaczcie, ależ piękna głębia, piękne kolory. Ach, kocham po prostu tymi paletami się bawić. Oczywiście powtarzam na dolnej powiece. Wszystko wyrysowuję sobie delikatnie kredką, takie odcięcie. Potem będę miała po prostu mniej roboty tutaj z czyszczeniem tego wszystkiego. Biorę sobie jakiś taki mały, troszkę sztywniejszy pędzelek, żeby sobie tą kredkę rozmiękczyć i rozblendować ku górze. I delikatnie sobie to załamanie buduję. I może na początek odcień Attraction. Nieduża kuleczka. I tym Attraction tutaj sobie rozblendowuję troszeczkę i gruntuję tą moją kredkę. Ponieważ jakbym przykleiła teraz na to ten najciemniejszy cień, no to on się przyklei najmocniej tam, gdzie jest kredka, a potem przyklei się trochę delikatniej. Jak sobie zagruntuję najpierw to troszkę delikatniejszym cieniem, to potem będzie łatwiej mi budować głębię ciemniejszym, bo on będzie się już jednakowo przyklejał na całej powierzchni. Ależ te kolory zaczynają fajnie ze sobą pacać. Możemy sobie sięgnąć po odcień Harmony i dokładam tutaj najbliżej załamania i lekko rozcieram ku górze. I tak się tutaj chwilę pobawię, żeby ona sobie wracała tak jak teraz do Attraction, tego różyku. Blendowała sobie, potem znowu sobie dojdę do Harmony ciemniejszego i tak będę sobie budować, aż będę zadowolona. Doczyszczę sobie tutaj tą krawędź i ja używam do tego celu tej cieniobazy, której używałam jako baza. I teraz tak, tu będzie błysk, a tu będzie taki puderkowy różyk. Jeszcze póki pracuję sobie różami, to wezmę sobie dolną powiekę, delikatnie pokryję tym jaśniejszym różykiem, to znaczy tym Attraction, którym rozcierałam górną powiekę i troszeczkę Harmony, śliwencji albo bakłażana. No i zajmujemy się górną powieką i tutaj nałożymy sobie jakiś błysk, który ja tutaj miałam. Niech no spojrzę na moje notatki. Connection. Okej, tak, zgadza się. Czyli ten, zobaczcie, że on tak fajnie opalizuje. Troszkę fioletowo-niebieski, trochę różowy. Powinien nam tutaj fajnie pacać. No, ależ on jest piękny. Nakładam najpierw na środek powieki i delikatnie schodzę do wewnętrznego kącika, ale nie całkowicie, no bo tu jeszcze musi być miejsce na macik nasz. Unconditional, czyli puderkowy różyk. Myślę, że będzie wyglądał tutaj pięknie. Zresztą bardzo ładnie wygląda makijaż, który tu jest błyszczący, a kącik jest matowy, jaśniutki. No wygląda to moim zdaniem bardzo elegancko. Aż mam ochotę tutaj zestawić to z jakimiś ostrymi ustami. Ale lecimy jeszcze z oczami. Chciałabym użyć sobie brązowej kredki, którą pokryję sobie tutaj przestrzeń między rzęsami. Biorę się za tuszowanie rzęs. Nie przyklejam sztucznych, ale trochę je sobie sklejam w takie kępeczki. No dobra, nie będą aż takie crazy, ale sobie zrobimy takie ciemniejsze, oberżynowe.
Okej, dołożyłam sobie jeszcze trochę różu i this is the finished look. Uważam, że usta cudownie dopełniły ten makijaż, dodały mu takiego ostrzejszego charakteru. Myślę, że z dziennymi, nudziakowymi, lekkimi ustami też ten makijaż fantastycznie się sprawdzi. Będzie na pewno troszkę bardziej, w cudzysłowie, użytkowy, więc jeżeli wolicie z delikatnymi, będzie spoko, ale jeżeli chcecie nadać mu więcej charakteru, to myślę, że takie ciemne są super. Takie są trochę bardziej w moim stylu, więc ja się odnajduję w tym makijażu totalnie. Wydajcie mi znać, którą wersję wybieracie i przechodzimy do kolejnego makijażu. Lecimy z kolejnym makijażem i dzisiaj moją inspiracją będzie makijaż Microsoft, czyli Meipong i mamy tutaj połączenie niebieskiego, takiego fioletu, śliwki, więc akurat takie kolory mamy w tej palecie, więc powinno nam wyjść coś podobnego. Zaczynam od standardowej, tym razem klasycznej bazy i na początek wezmę sobie Values, czyli taki pastelowy błękitek i aplikuję go w wewnętrznym kąciku. Zobaczcie, jak on się ładnie transferuje, bez żadnej bazy białej. Pięknie widać ten kolor. Kurczę, to było szybkie. Spodziewałam się, że będę tutaj więcej blendować i dokładać tego koloru. Teraz sobie nakładam w zewnętrznym kąciku. Widzę, że u niej aż schodzi tak troszeczkę, wiecie, na kość policzkową ten błękit. Ale najpierw zewnętrzny kącik. Lekko też tak tutaj załamanie powieki podkreślę. Zobaczcie, jak on się pięknie transferuje, ten kolor, na skórę. Niesamowite. Biorę sobie teraz Devoted. Może pomieszam delikatnie z Mutual, czyli z tym. Może tutaj na dolnej powiece też troszkę sobie to dołożymy. Teraz zmieniam sobie pędzelek na małą kuleczkę i sięgam po Harmony. I zaczynam sobie od wewnętrznego kącika. Delikatnie na razie blenduję tak mniej więcej na powiece ruchomej. I pięknie mi się tutaj wszystko blenduje bez problemu. I skośnym pędzelkiem pomagam sobie stworzyć taki delikatny dziubek. I biorę się za zewnętrzny kącik i tu będziemy sobie wyciągać taką miękką kreskę. Delikatnie sobie buduję tutaj tą linię rzęs i ostrożnie wyciągam kolor na zewnątrz. Łączę też z dolną powieką i pożyczę sobie troszkę beżu z paletki Neutrals, bo tutaj moim zdaniem idealnie będzie pasować beżyk na środek powieki i może lekko tutaj podłóg brwiowy jeszcze. Odrobiną Attraction delikatnie sobie jeszcze rozblendowuję te moje kolory i wracam do małego pędzelka i jeszcze raz sobie dokładam, żeby nie stracić intensywności. Kredką z Eveline w odcieniu 10 pokrywam sobie linię wodną. To będzie bardzo podobny kolorek do tego fioletu. I jeszcze odrobiną Mutual pogłębiam sobie tutaj załamanie powieki i trochę rozcieram tutaj dolną powiekę. O, już fajna jakaś taka tutaj się głębia zrobiła. Miałam wrażenie, że ten fiolet na tym błękicie tak wyglądał jakoś tak płasko. Nie było połączenia tych dwóch rzeczy. Ok, tuszujemy rzęsy. Oczy skończone. Przejdźmy do makijażu ust. Ja tutaj widzę zdecydowanie brązową konturówkę. I wezmę sobie taki karmelkowy błyszczyk na resztę ust. I tak się prezentuje skończony look. Bardzo podobają mi się te usta. Troszkę cieplejsze, fajnie kontrastujące do makijażu oka. No i sam makijaż oka to połączenie trochę nietypowe pastelowego błękitu i takiego zgaszonego śliwkowego fioletu. Uważam, że wygląda to fantastycznie i nadaje temu makijażowi taki grunge'owy delikatnie charakter. Jest trochę edgy, jest tak nietypowo. No powiem Wam, że myślę, że będę stosowała to połączenie kolorystyczne znacznie częściej. Another day, another slay i mamy dzisiaj taką, a znów mam przyciemniony ekran, taką inspirację u dziewczyny, którą już Wam kiedyś pokazywałam. I mamy tutaj taki troszkę grunge'owy klimat, właśnie taki zielono-turkusowo jakiś taki. Zaczynamy sobie od koloru Partnership. Nakładam w wewnętrznym kąciku, a w zewnętrznym Trust. Piękny odcień militarnej zieleni. I tutaj sobie na początek oba te kolory tak dosyć mocno buduję, potem będę je rozcierać delikatniejszymi kolorami. Nakładam sobie też na dolną powiekę. No już mi się te kolory podobają. I delikatnie rozblendowuję krawędzie. Czystym pędzelkiem sięgam po odcień Mutual i jeszcze bardziej rozblendowuję moje wcześniejsze rzeczy. Tutaj dokładam sobie
troszkę w załamanie. Jeszcze mocniej rozcieram sobie ten zewnętrzny kącik. Fajnie te kolory ze sobą wyglądają, powiem wam. Chyba turkusu i takiej zgniłej zieleni jeszcze nie łączyłam. Nie kojarzę. Fajnie to wygląda. I dolną powiekę też sobie tym kolorem rozcieram. Często przy blendowaniu wracam sobie do poprzednich kolorów, które nakładałam, żeby budować stopniowo tą głębię i właśnie tak robię teraz z tym odcieniem Trust i zgniłą zielenią. I znów jest takie piękne dymidło. Dymidło. No... Dymidło. Wezmę sobie chyba jeszcze troszkę self-love, chociaż nie było jej tutaj w planach, ale tak pomyślałam, że może tutaj fajnie mi zagrać. I jeszcze troszkę sobie niektóre przestrzenie rozcieram. Tutaj zewnętrzny kącik, może troszeczkę też tutaj w wewnętrznej części. Nie było tego w mojej rozpisce. Ale wiecie, czasami trzeba tak po prostu się przyjrzeć i nie robić z automatu niczego, tylko z wyczuciem. No, fajnie to wygląda. Już nie pamiętam, który pędzel miałam do czego. Odrobinę Values, wewnętrzny kącik, a tutaj podłóg brwiowy jeszcze troszkę Devoted. Ależ mi się te kolory podobają. Coś pięknego. Słuchajcie, na środek powieki, tak dla przełamania, użyjemy sobie Companion, czyli coś lekko różowo-brzoskwiniowego. Zobaczcie, coś takiego. Delikatnie mi dociepla ten makijaż. Tutaj ta dziewczyna ma jeszcze sporo takiej czerwieni błyszczącej tutaj w wewnętrznej części. Ja bym nie chciała aż tak mocno tego robić, ale może delikatnie sobie zaznaczymy tutaj tą przestrzeń na właśnie jakiś taki lekki, może fiolet. Może sobie użyję Choices, czyli tego błyszczącego fioletu. I po prostu pędzelkiem delikatnie nałożę tutaj, albo paluszkiem. O, i lekko rozetrzeć. Tak, żeby nie było takiego, wiecie, bardzo wyraźnego tutaj tonu fioletowego, ale właśnie tak delikatnie coś, żeby się działo. I teraz się ten makijaż zrobił taki, powiedziałabym, wręcz multikolorowy, tylko że brudny i zgaszony i bagienno-sinotrupi. Zabieramy się za wytuszowanie rzęs. No i zostały nam usta. Może spróbujmy coś nudziakowego. Zacznę sobie od konturówki Słodka z Glam Shopu i spróbujmy z błyszczykiem Glam Shop Lux w odcieniu Viral. No i myślę, że jest elegancja Francja. Słuchajcie, te neutralne usta cudownie stworzyły takie tło dla tego intensywnego oka, ale powiem wam, że to połączenie tego turkusu i zgniłej zieleni, no jest to po prostu przepiękne. Mega się cieszę, że wypróbowałam to połączenie, bo na pewno będę stosować je częściej. Wy też koniecznie wypróbujcie, bo jest po prostu obłędne. Jest po prostu obłędne. I moi drodzy, niestety przechodzimy już do ostatniego makijażu w tym odcinku i tu będzie trochę więcej błysku. Ostatni makijaż będzie wyglądał znacznie inaczej niż inspiracja, ale pokażę wam po prostu, co mnie zainspirowało do pomysłu. I to jest ten makijaż, coś takiego, wiecie, rozmytego, niezdefiniowanego, delikatnego i właśnie może z jakimiś mocniejszymi ustami. I nakładam sobie z tej strony. Jakoś ładnie łączę tutaj po środku. Śliczne są te błyski. Troszkę się tutaj potrafią sypnąć. Maty natomiast w ogóle. Teraz biorę odcień Devoted i pokrywam tą miętką wewnętrzny kącik. Też się ładnie nakłada, transferuje, buduje, ale ten niebieściutki to po prostu wymiata. Ale ten też, zobaczcie, bardzo ładnie. Jak fajnie w ogóle z tymi różami pasuje. I jest w palecie jeszcze jeden cień, którego nie używaliśmy i oczywiście za chwilkę go sobie użyjemy. Zgadnijcie, który to? Ten oto Communication. Biorę sobie płaski pędzelek, nakładam trochę tego koloru i spryskuję pędzelek mgiełką, czyli po prostu nakładam ten cień na mokro. Ja bardzo bym chciała nałożyć ten kolor tutaj wzdłuż linii rzęs. Będzie fajnym nawiązaniem do zielonego kącika. I może jeszcze troszeczkę tutaj sobie go nałożę, chociaż nie wiem, czy nie będzie za ciemny. I będę chciała namalować sobie kreskę. Zaczynam od zewnętrznego kącika, od zewnętrznej jaskółeczki. Zrobię sobie też taką dolną powiekę ciemniejszą i użyję sobie czerni i skośnego pędzelka i nakładam sobie na dolną powiekę i rozcieram. Dokładam kreseczkę i maluję takie rzęski.
Obowiązkowo beż na linię wodną. Słuchajcie, nie do końca podoba mi się to, co zrobiłam tutaj, więc na drugim oku zrobiłam eksperyment i delikatnie zmodyfikowałam ten makijaż. I tutaj tak, nie użyłam tego złotka, tylko nałożyłam sreberko na całą powiekę. Zrobiłam lżejszą kreskę i zrezygnowałam z dolnej powieki. Tutaj sobie możemy tak trochę mocniej wytuszować rzęsy, ale bez tych takich, bez cieniowania i tych takich kreseczek rzęs. I moim zdaniem to wygląda lepiej. Tutaj jakoś tak, nie wiem, brudno, moim zdaniem. Jakoś tak brudno. A tutaj tak bardzo delikatnie, ale jednak estetycznie. Także poprawię sobie to oko i przechodzimy do wytuszowania rzęs. No myślę, że jest dużo lepiej. Więc tak, nałożyłam sobie tutaj na początku Affection i Attraction. Tutaj sobie poblendowałam trochę zewnętrzny kącik. Potem nałożyłam sobie wewnętrzny Devoted, tutaj tak dosyć obszernie. Na środek powieki, na całą ruchomą powiekę Loyal. Potem kreseczkę zrobiłam sobie tylko cieniem tym czarnym, Commitment. I na linię wodną beżowa kredka. No i jak widzicie, no nie zawsze pomysł się udaje. I jeszcze tutaj wzdłuż linii rzęs troszkę tego zielonego Communication, tak żeby wtopić delikatnie w tą kreskę, ale też nie pojechałam do samego kącika tutaj, jakoś tak lepiej to wygląda, więc jak widzicie, nie zawsze idea, która się rodzi w głowie, okazuje się tak samo dobra w głowie, jak i na twarzy, więc no czasami trzeba po prostu pewne kroki podjąć i coś zmodyfikować. W mojej głowie mi się wydawało, że będzie cudownie, bo będzie dużo błysku. Tu będzie błysk taki, tu taki, tu taki, tu taki i że będzie to pięknie wyglądało, a wyszło po prostu bagno, ale takie brzydkie bagno, taki bałagan. A teraz moim zdaniem jest ładniej, będzie przestrzeń do ciemniejszych, mocniejszych ust. I myślę, żeby sobie tak trochę mocniej wytuszować dolne rzęsy, żeby one nam tworzyły tutaj efekt takiej laleczki. Szczególnie, że na dolnej powiece nie mamy żadnych cieni, więc żeby była równowaga. O, zobaczcie, od razu się takie zrobiło okrągłe oko. I jakiś czas temu dostałam od mojej Wicki Pauliny taką wspaniałą paczkę z różnymi kolorowymi maskarami i nietopowymi kolorami pomadek i myślę właśnie, żeby wybrać sobie do tego makijażu którąś z nich. Tutaj mam, słuchajcie, taki chłodny, siny fiolet. A tutaj mam taki piękny, granatowy. I teraz nie wiem, który. Myślałam na początku o tym fiolecie, bo ten fiolet tu może nam się fajnie zgrywać. To spróbujmy ten fiolet. To jest w ogóle pomadka LA Girl Lip Fi. A jaki to jest odcień? Edgy? Chyba edgy. I zobaczcie, z takiego makijażu, takiej wróżki leśnej zrobiła nam się taka wróżka cmentarna. Bo te takie chłodniejsze, lekko sine odcienie, no tutaj pięknie się to komponuje z miętowym kącikiem i tym lekkim fioletem i sreberkiem na oku. No moim zdaniem pięknie wygląda ten makijaż i bardzo się cieszę, że zdecydowałam się jednak delikatnie ten kolor zmodyfikować i ogólnie cały tutaj kształt tego makijażu, bo wygląda to teraz tak, jakbym tego chciała. A to jest w makijażu najważniejsze. I to już ostatni makijaż w dzisiejszym odcinku, więc podsumujmy sobie. Ja muszę Wam zdradzić, że kiedy zobaczyłam pierwszy raz tą paletę, to pomyślałam sobie, że jest to jak najbardziej bardzo wdzięczna paleta kolorów, bardzo wdzięczna kolorystyka, ale to nie jest taka totalnie moja bajka, że to jest po prostu, że ona aż mnie woła. Uważam, że jest bardzo ładna, ale to wiecie, to nie jest do końca mój świat. Ale ja czułam, że ona ma naprawdę duży potencjał możliwości, jeżeli chodzi o makijaże i zgadzam się z tym, że ona przez to, że ma dwie historie kolorystyczne, daje naprawdę ogrom możliwości. Jak lubicie eksperymentować z makijażami i sprawiać, żeby one codziennie wyglądały inaczej, to z tą paletą zdecydowanie się da. Uważam, że ma bardzo duży dzienniaczkowy potencjał, bo jest tu masa takich mega użytkowych kolorów, no chociażby cała ta kolumna, cała ta połówka tutaj, no to są takie bardzo użytkowe odcienie, wiecie, jakieś delikatne róże, brzoskwinie, złotka, brązy, totalnie użytkowe, ale z tej strony też mamy sporo bardzo fajnych takich użytkowych błysków, z którymi nie będziemy mieć w ogóle problemu, czy jakieś delikatne pastele, czy właśnie coś troszeczkę ciemniejszego do jakiegoś akcentu, do jakiejś kreseczki i tak dalej, więc bardzo użytkowa paleta, ale też
bardzo artystyczna. Z matami pracuje się cudownie, jak zwykle Cosmic Brushes ma taką fajną formułę, że one się nie kruszą tutaj w opakowaniu, nie sypią się, nie pylą, nie osypują się pod okiem, więc pracuje się cudownie. Można sobie to spokojnie budować, dokładając sobie tych cieni, albo mieć wtedy delikatniutki efekt, albo właśnie sobie zbudować do takiej mega intensywności i naprawdę się intensywnie tę matę da zbudować. Jeżeli chodzi o błyski, tutaj miałam troszkę osypków, delikatnie, gdzieś tam musiałam się co chwilę jakimś tam pędzelkiem, wiecie, poprawić, więc niektóre z tych błysków troszeczkę się osypują, natomiast nie jest to coś, z czym nie poradzilibyśmy sobie w naszym takim, wiecie, codziennym makijażu. Wszystko zależy po prostu od ostrożności, od techniki, aplikacji i tak dalej. Makijaże myślę, że wyszły fajne, podoba mi się ten odcinek, więc dajcie mi znać, który z tych looków podobał się Wam najbardziej, co myślicie o tej paletce, o tej kompozycji kolorystycznej, bo wiem, że jako jedna z pierwszych ma jakieś takie, wiecie, niektórzy mają taki love-hate do tej kompozycji, także piszcie, co Wy myślicie o tej kolorystyce, czy macie tą paletę, czy planujecie zakupić, czy Wam się śni po nocach i tak dalej. A jeżeli chcielibyście, abym dalej nagrywała tego typu odcinki, bo w kolejce czeka kolejna paleta, tym razem bardziej monokolorystyczna, czyli Undergrowth, więc jeżeli chcielibyście, abym nagrała również nią odcinek, to zostawcie mi jakiś znak, że tak powiem, komentarz, kciuka do góry. No i jak nie chcecie przegapiać tego typu odcinków inspiracyjnych, to zachęcam do subskrypcji. Jeśli chcesz dać od siebie jeszcze więcej, to możesz postawić mi wirtualną kawę albo wspierać ten kanał, otrzymując dodatkowe bonusy, na przykład gratisowe odcinki. Wszystkie informacje na dole w opisie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w sekcji komentarzy. Trzymajcie się, do następnego, pa pa!